Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/Maciej Orłoś. Ustalmy to sobie raz na zawsze. Wszystko to jest wina Tuska. Wieluń walczył o Neumanna i przegrał z wojewodą. Czy Polsat News dryfuje w stronę TVP Info? Zakaz uprawiania seksu w szkole w Krakowie. Będzie też o zatrzymaniu maty oraz o kulturze w kąciku kulturalnym, a także zobaczycie nasz nowy dział zatytułowany Newsy bez sensu. Niedziela 30 stycznia. Pozdrawiamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Niech pobija kolejne rekordy. Tu program w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Maciej Orłoś, siema, zaczynamy! No i wszystko już wiemy, wszystko już jest jasne. Kurtyna opadła i poznaliśmy wreszcie winowajcę naszych problemów. Winnym wysokich cen w sklepach, winnym Nord Stream 2, winnym konfliktom na wschodzie Europy. Po stokroć winnym jest nie kto inny jak Für Deutschland Donald Tusk. Tą smutną prawdę odkrył nasz kochany Mateusz Morawiecki. Śledztwo premiera w tej sprawie rozpoczęło się wraz z konferencją prasową szefa PO, na której narzekał on na to, że Morawiecki ma się spotkać ze skrajnymi nacjonalistami. Tak jakby to była jakaś nowość. Bezczelnie wezwał premiera do rezygnacji z tego spotkania. Mateusz Morawiecki nie pozostał Donaldowi Tuskowi dłużny i odkrył prawdziwą twarz szefa Europejskiej Partii Ludowej. Jak stwierdził szef rządu, nikt nie zrobił więcej dla Rosji Putina i dla budowy Nord Stream 2 niż Europejska Partia Ludowa. Chwila śledztwa premiera ukazała niecne czyny Donalda Tuska. Zdaniem Mateusza Morawieckiego Donald Tusk sprzedał Polskę Rosji za petrodolary, pozwalając na Nord Stream 2 i to z tego powodu mamy drogie paliwo, a chleb kosztuje tyle, że premiera ledwo stać. O ile oczywiście zorientuje się, ile właściwie chleb kosztuje. Morawiecki wezwał więc Tuska do ustąpienia z roli przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. A to spryciarz, co? I słusznie, niech rezygnuje, ale w takim razie, żeby było 1-1, szef rządu niech też rezygnuje. Nie ma lekko. Dlaczego ma zrezygnować? A choćby dlatego, że jest współodpowiedzialny za wzniecanie podziałów społecznych w Polsce i za polski ład, a raczej nieład. Jeszcze bym podsłuchiwanie opozycji dorzucił podczas wyborów parlamentarnych i że rośnie nasz dług za Turów. Ale nie traćcie nadziei. Tatuś ma plan. No dobra, gdybyście chcieli jeszcze coś dorzucić, zapraszam serdecznie do komentowania. Miejsca nie zabraknie, obiecuję. Od kilku tygodni internet żyje sprawą gali MMA, której szefem jest były szef mafii pruszkowskiej Andrzej Z., pseudonim Słowik, a promuje ją znany komentator TVP Marcin Najman. Przeciw tej inicjatywie krucjatę rozpętał Krzysztof Stanowski, który zapobiegł jej organizacji w kilku miastach. Znalazł się jednak jeden jeleń w osobie burmistrza miasta Wieluń, który nie widzi nic złego w tym, żeby w jego mieście odbyła się impreza sygnowana kryminalistą. Burmistrz Paweł Okrasa postanowił też udzielić wywiadu, dzięki któremu już w przedbiegach wygrał plebiscyt dzbana roku. Mimo to urzędnik nie chciał rozwiązać umowy z Marcinem Najmanem. Sprawą zainteresował się jednak wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński i rozjechał włodarza Wielunia w swoim piśmie, grożąc wprowadzeniem zarządu komisarycznego w mieście. I chyba w momencie, gdy z góry powiało na samorządowca chłodem, ten zdecydował, że aż tak uparty, żeby stracić stanowisko, to nie będzie i rozwiązał umowę z niespełnionym zawodnikiem MMA, komentatorem TVP Marcinem Najmanem. Na szczęście dla Wielunia i jego mieszkańców. Może da to mocny społeczny sygnał, że na gangsterów nie ma już miejsca w mediach. Swoją drogą, po obejrzeniu wywiadu Stanowskiego z burmistrzem Okrasą, myślę, że ten zarząd komisaryczny to w tym przypadku nie byłby najgorszym rozwiązaniem dla miasta, naprawdę. Zostańmy jeszcze w tematyce medialnej i kilka słów o Polsat News, który boryka się ostatnimi czasy z odejściami wielu dziennikarzy. Stację opuścili m.in. Michał Giersz, Przemysław Białkowski czy Magdalena Cenker, a to tylko jedni z wielu. Jak donosi Press, powodami licznych rezygnacji jest m.in. atmosfera cenzury panująca w stacji. Z nieoficjalnych relacji pracowników Polsat News wynika, że są naciski na faworyzowanie partii rządzącej, a w szczególności premiera Mateusza Morawieckiego. No, to ty byś, Orłoś, w Polsat News pracy nie dostał. No jakoś nie ubolewam z tego powodu. Jak to?
Niektóre niewygodne dla rządu tematy mają być pomijane lub marginalizowane, a dziennikarze czują się zastraszani przez kierownictwo redakcji. Coś mi to przypomina. Co ci przypomina widok znajomy ten. Taka piosenka była. A, już wiem. TVP. Goddamn right. Tak, to jest dobry kierunek. Propaganda prorządowa, mało krytyki wobec rządzących, a najlepiej w ogóle, a już jeśli, to delikatna. Kasa, misiu, kasa. A jakieś wartości, prawda, rzetelność, niezależność dziennikarska, uczciwość wobec widzów. Komu to potrzebne? Orłoś, przestań się wygłupiać z tymi pierdołami. No właśnie. Raper Michał M., znany jako Mata, został zatrzymany w związku z posiadaniem narkotyków. 2 mężczyzn, w tym właśnie Mata, zostało zatrzymanych i wylegitymowanych na jednej z warszawskich ulic. Mieli przy sobie woreczek z suszem. U Maty policjanci zabezpieczyli 1,5 grama narkotyku, u drugiego mężczyzny, 24-latka, pół grama. Obaj spędzili noc w policyjnej izbie, a następnego dnia zostali wypuszczeni na wolność. Mężczyźni mogą usłyszeć zarzut, a może już usłyszeli, nie wiem tego jeszcze, bo nagrywam ten program w sobotę. Zarzut nielegalnego posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia. Swoją drogą to zabawne, oczywiście zabawne w cudzysłowie, że w kraju nad Wisłą 2 pełnoletnim młodziakom grozi po 3 lata za posiadanie grama suszu, a facetom w garniturach, którzy rozpieprzyli 70 milionów na wybory, które się nie odbyły, czy ponad 1 miliard na budowę elektrowni, która nie działa, nie grozi absolutnie nic. Jak mam się nie denerwować? Organizacja pod nazwą Stowarzyszenie Umarłych Statutów, walcząca o praworządność w szkołach, zorganizowała plebiscyt na statutowy absurd roku. Przyglądając się laureatom i finalistom, nie trudno oprzeć się wrażeniu, że literatura fantastyczna ma się w Polsce bardzo dobrze. Zwycięzcą tegorocznej edycji zostało Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, w którego statucie znalazł się m.in. zakaz odbywania stosunków seksualnych nie tylko w szkole, ale i poza nią. Jak tłumaczy Łukasz Korzeniowski, prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów, statut szkoły nie może nadmiernie i w sposób nieproporcjonalny ograniczać wolności uczniów. Obowiązki ucznia określone w statucie powinny przede wszystkim mieścić się w zakresie wskazanym przez ustawę Prawo oświatowe. Sprawa celibatu w krakowskiej szkole trafiła w końcu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Trwa oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy. Drugie, równie zaszczytne miejsce w konkursie zajęły Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Piotra Potworowskiego w Poznaniu oraz Liceum Sztuk Plastycznych imienia Stanisława Kopystyńskiego w Zespole Szkół Plastycznych we Wrocławiu. Obie placówki usiłowały odebrać swoim uczniom prawa autorskie do przygotowywanych przez nich prac i zyskać prawo do odsprzedaży. Kierownictwo szkół umieściło w swoich statutach zapis o tym, że prawa do wykonywanych prac przechodzą automatycznie na szkołę. Po interwencji SUS, Centrum Edukacji Artystycznej nadzorujące szkoły plastyczne, zobowiązało te placówki do poprawienia szkolnych statutów. Trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 45 imienia Jana Matejki w Łodzi, w której statucie jest zapis zakazujący noszenia przez dziewczynki spodni w trakcie uroczystości szkolnych. Interweniowało tu jednak łódzkie kuratorium i cyk, dziewczyny już w spodniach do szkoły chodzić mogą, czyli cyrk nie tylko na Wiejskiej, ale i w Oświacie. No ale znając XIV-wieczne, poglądy ministra Przemysława Czarnka, to najchętniej nam wszystkim by wlepił celibat po prostu. Ministerstwo Finansów skakałoby z radości, bo mniej kasy poszłoby na 500+, czyli wszyscy zadowoleni. I wilk syty, i owca w celibacie. Teraz uwaga, nowość. W niedzielnym WTS-ie uruchamiamy nowy segment pod tytułem Newsy bez sensu, w którym będę dla Was zbierać największe absurdy mijającego tygodnia. Otóż, uwaga. Ostatnio europosłanka PiS Beata Mazurek, nasza ulubiona, podzieliła się swoją wnikliwą analizą na Twitterze, pisząc tak. Niemcy chcą zainstalować w Polsce marionetkowy rząd z Tuskiem na czele. Natomiast Rosja na Ukrainie. Co za zbieżność. Sojusz wchodzi w nową fazę. Powtórzę, imperializm i przestrzeń życiowa to ogromne zagrożenie dla pokoju. Pani Beata słynie ze swojej prawdomówności i z celnych komentarzy. Warto tylko przypomnieć europosłance, że Rosja owszem chce zainstalować marionetkowy rząd, ale w Kijowie
I to nie wyborami, tylko przemocą. Potwierdzają to dane wywiadowcze zarówno brytyjskiego Foreign Office, jak i USA. Donald Tusk, gdyby miał rządzić w Polsce, musiałby wygrać wybory powszechne. Tak, musiałby wygrać wybory powszechne. Powtórzę to, bo może jakoś wam umknęło i pani Beacie. No więc jeśli pani Beata nie przewiduje rychłej inwazji Federacji Niemieckiej na nasz kraj, mam nadzieję, że nie przewiduje, to chyba po prostu gada głupoty. Tak, nie bójmy się tego słowa, głupoty. Na ciekawy sposób zarobku wpadło 2 Irlandczyków, którzy w piątkowy poranek weszli do placówki pocztowej w mieście Carlow, aby odebrać emeryturę. Na razie brzmi to wszystko ok, ale uwaga, przyprowadzony przez nich beneficjent tejże emerytury okazał się być martwy. Gdy podejrzliwi nieco pracownicy poczty zaczęli zasypywać obu geniuszy pytaniami, ci uciekli, zostawiając martwego mężczyznę na miejscu. A ja ciekaw jestem, w którym momencie pocztowcy zorientowali się, że emeryt jest nie tylko emerytem, ale także denatem. Rozmowa musiała być nieco drętwa. Ale drętwy żart. Karola Strasburgera przebiłeś, orłoś. Brawo! Jak zauważył dziadek polskiej lewicy Leszek Miller, Kancelaria Sejmu wystąpiła ostatnio do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o interpretację przepisów Polskiego Ładu, nad którymi to całkiem niedawno Sejm sam głosował i je przyjął. Więc znowu mamy podręcznikowy przykład tworzenia projektu w trybie od dupy strony. Najpierw przepchnąć przez Sejm zbiór luźno rzuconych, gorszych i lepszych, raczej gorszych pomysłów, a potem zastanawiać się nad tym, jak trzeba je rozumieć i stosować. No, jestem pewien, że nawet w misiu takie absurdy by nie przeszły. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Ja wiem, kto ma większość w Sejmie i tak dalej, ale mimo wszystko nazwijmy to absurdem. No dobrze, dosyć już tych absurdów tym razem, a na koniec, albo prawie na koniec, przechodzimy do całkiem poważnego tematu, tyle że w nie tak bardzo poważnej odsłonie. W polskich korporacjach nadal mają, jak może wiecie, owocowe czwartki, bezmięsne piątki, umowy o pracę zamiast zlecenia i inne tego typu benefity. Natomiast w Japonii pojawił się nowy rodzaj benefitu dla pracowników. Już prawie 800 japońskich firm finansuje swoim pracownikom subskrypcję aplikacji randkowej, nie wiem czy dobrze mówię, I'll go. Zdaniem tamtejszych pracodawców zwiększa to szansę na znalezienie przez zatrudnionego swojej drugiej połówki. Zdaniem francuskiego dziennika Le Figaro japońskie firmy po prostu przekalkulowały, że satysfakcjonujące życie miłosne sprzyja wydajności i produktywności pracowników. No idźmy to również tutaj u nas w Europie. Tinder Premium dla każdego pracownika. Już widzę to nowe hasło Tinder Premium dla każdego pracownika na sztandarach Konfederacji. Ale o co chodzi? O co chodzi? No to są w końcu wolnorynkowcy i kapitaliści, więc powinien im ten pomysł bardzo przypaść do gustu. Błagam. A teraz już trochę się ukulturalnijmy po tych tinderowych szaleństwach. Przed nami kącik kulturalny, a przed Państwem Antoni Orłoś. Witam! Dziś w kąciku muzycznym nic nie wspomnę o największym memie muzycznym jak do tej pory w 2022 roku, czyli o Jacku Kawalcu śpiewającym w budce suflera, ale za to będzie o Ani z Zielonego Wzgórza, która w najnowszym tłumaczeniu pani Anny Bańkowskiej okazuje się być N z Zielonych Szczytów, co jak się Państwo domyślają wywołało olbrzymie kontrowersje w naszym pięknym kraju. Jednak nowe tłumaczenie ma sens i zachęcam do zapoznania się ze sprawą, nim się Państwo oburzą. Otóż tak w skrócie, w oryginale nie chodziło o zielone wzgórza, a o zielone szczyty, a konkretniej o charakterystyczne dachy o wielu szczytach typowych dla okolic, z których N pochodzi, czyli z kanadyjskiej wyspy Księcia Edwarda. Okazuje się, że dla autorki słowo gable, które zostało błędnie przetłumaczone na wzgórza zamiast na szczyty, miało wielkie znaczenie i bardzo ubolewała, że w tak wielu przekładach tak błędnie zostało przetłumaczone. Autorka nowego tłumaczenia zaznacza, że wola autorki w trakcie pracy była dla niej najważniejsza. Jeżeli zaś chodzi o film, to powiem krótko. Come on, come on. A teraz czas na muzykę i zespół Wonky One w utworze Shopping.
to tym razem wszystko. Dziękuję bardzo patronom za patronowanie WTS-owi. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim za suby, polubienia, komentarze na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Oglądajcie kanał Antka, witam. Widzimy się w WTS-ie już w czwartek. Trzymajcie się, orkiestra gra, będzie dobrze. Siema!